Cześć, nazywam się Izabela Kopaniszyn i jestem doktorem socjologii, coachem relacji, psychologiem transpersonalnym, założycielką projektu Master Your Life. Prowadzimy w ramach tego projektu nie tylko ten kanał, ale także różnego rodzaju warsztaty i wczasy z rozwojem osobistym w Portugalii. Jeżeli Twoim problemem jest prokrastynacja, to powiem tutaj o 8 powodach, dla których możesz prokrastynować, to znaczy odkładać rzeczy na potem albo na wieczne, nigdy. I zacznijmy od tego, że prokrastynacja to nie jest lenistwo. To nie znaczy, że nie ma chwil lenistwa, czy że Ty nie bywasz czasem leniwy, to jest zupełnie inny temat, ale odkładanie czegoś ważnego na potem i zajmowanie się innymi, mniej ważnymi sprawami to prokrastynacja, która wcale lenistwem nie jest. I chodzi tu nie o czas, chodzi tu o emocje. Czego unikasz? Otóż przede wszystkim unikasz zadań, które są odbierane przez Twoją podświadomość jako zbyt trudne albo zbyt nudne. I to w sumie dobrze o nas świadczy, że nie chcemy wykonywać nudnych zadań, że chcemy być kreatywni, chcemy robić coś, co nas rozwija, co pobudza naszą wyobraźnię i powoduje, że nasza inteligencja znajduje zastosowanie. Niemniej, jeżeli zadanie jest nużące, nudne z Twojego punktu widzenia, to najprostszy sposób, aby je zrobić ciekawszym, znaleźć w nim coś, co będzie przynajmniej przyjemne, co Cię będzie cieszyć. Na przykład, jeżeli odkurzasz, włóż sobie słuchawki i słuchaj podcastu albo ciekawej muzyki. Drugi powód, dla którego możesz prokrastynować, to frustracja z powodu na przykład powolnego internetu albo innej technicznej usterki, która nie chce się usunąć, która stoi Ci na drodze i Ty po prostu się denerwujesz, więc w następnym momencie, w którym będziesz robił podobne zadanie i będzie Ci się ono kojarzyło właśnie z technicznymi trudnościami, możesz mieć tendencję, aby je odkładać na potem, więc wówczas po prostu pozwól sobie nią być, tą złą baletnicą, której przeszkadza rąbek u spódnicy i albo znajdź kogoś, kto Ci pomoże, albo znajdź sobie tutorial i rozwiąż ten problem cierpliwie, krok po kroku i na zawsze. W każdym razie nie złość się na siebie, że się frustrujesz, bo to normalne, że możemy się frustrować, ale też nie zostawaj w tym miejscu pomiędzy, że ani tego nie robisz, ani nie rozwiązujesz problemu. Trzeci powód, dla którego możesz prokrastynować, to powód związany ze złożonością zadań, że zadania, które postrzegasz jako zbyt trudne, zbyt wieloetapowe, na przykład chcesz schudnąć, wybierasz schudnąć, albo wybierasz zbudować masę mięśniową, to się nie stanie z dnia na dzień, wiesz o tym. Rozłóż sobie takie zadania zawsze na mniejsze etapy i znajdź kogoś, kto Ci pomoże, kto na początku przynajmniej będzie Cię zewnętrznie motywował, kto będzie może jakimś trenerem w tym zakresie, kto przeszedł tę ścieżkę i będzie Ci dodawać otuchy, albo grupę osób, która jest na podobnym etapie i też siebie wzajemnie wspiera, Ty ich, oni Ciebie. Czwarty sposób, w jaki ludzie zwykle prokrastynują, to po prostu odczuwanie stresu lub lęku z powodu syndromu oszusta, czyli wydaje Ci się, że zadanie, które Ci powierzono, przerasta Cię, nie zasługujesz na nie, tak naprawdę co Ty tam wiesz, wtedy po prostu poddychaj, daj uwagę na oddech, daj uwagę na obecność, daj sobie 3 minuty na medytację i tak jakby zapomnij o sobie, bo jeśli masz syndrom oszusta, to zwykle oznacza, że po prostu za dużo myślisz o sobie w kontekście tego, jak Cię inni odbierają, więc postaw siebie z boku i wejdź w tryb bardziej zadaniowy, a mniej opisowy w stosunku do własnej osoby i po prostu postanów, że zrobisz to najlepiej jak potrafisz. Zawsze rób wszystko najlepiej jak potrafisz i wtedy nie będziesz mieć sobie niczego do zarzucenia, bo błądzić rzeczą ludzką, jak wiadomo, a również nie jest wstydem nie wiedzieć. Wstydem się jest nie uczyć. I piąty sposób, w jaki ludzie prokrastynują, to cel, który nie ma terminu. To właściwie piąty powód, dla którego prokrastynujemy. Wtedy rozłóż taki
cel na etapy i nadaj im swoje własne daty realizacji. Nie przejmuj się tym, że ktoś z zewnątrz, kto być może zlecił Ci zadanie, czy czeka na realizację, nie przyciska Cię i nie dał Ci konkretnego terminu. Ty sam sobie nadawaj terminy, daty czynią cuda. Jeżeli masz deadline, jeżeli masz termin końcowy wykonania jakiegoś zadania, to magicznie się zmobilizujesz i je wykonasz. Znasz to też na pewno z praktyki. 6. powód, dla którego ludzie prokrastynują, to niejasność zadania, brak struktury i wtedy pozostaje cieszyć się procesem. Czasami właśnie to jest naszym zadaniem czy lekcją, dużo częściej niż się wydaje, nie żeby osiągnąć określony efekt, tylko żeby być w takim lub w innym procesie, w trakcie którego uczysz się czegoś o sobie. Tak naprawdę my we wszystkim, co robimy, uczymy się czegoś o sobie ważnego i w jaki sposób mamy okazję albo się dowiedzieć, z czego się chcemy wycofać, albo się dowiedzieć, w czym chcemy zostać i to rozwijać i stawać się w tym ekspertem. Kolejny powód do prokrastynacji, 7, to brak wynagrodzenia. Jeżeli nie masz żadnego wynagrodzenia, to znaczy nagrody w postaci albo finansów, albo feedbacku, bo feedback to też nagroda, na przykład czyjaś radość, to poproś o feedback. Zorganizuj sobie zadanie tak, żeby dostać nagrodę, albo samemu sobie dać nagrodę. Możesz sobie coś obiecać konkretnego, co lubisz, na przykład wyjście do kina albo do restauracji w ramach tego, że wykonałeś dane zadanie. I wreszcie 8. powód prokrastynacji to poczucie, że to, co masz zrobić, nie ma z Twojego punktu widzenia żadnego znaczenia. Na przykład ktoś się cieszy, że to robisz, Twoje dziecko się cieszy, że będziesz z nim grać w jakąś z Twojej perspektywy niezbyt interesującą, a może wręcz głupią grę, albo partner się cieszy, że pójdziesz z nim do restauracji, a Ty nie za bardzo to lubisz, to wówczas po prostu wyznacz sobie dni, godziny, w których idziesz na kompromis i mów zawsze wtedy: stać mnie na to. Albo tak wiele za tak niewiele, to znaczy tak niewiele Twojego wysiłku, a tak wiele dla nich, ale rób to w ramach, w pewnych takich przedziałach czasowych, które z Twojego punktu widzenia są ok jako szczodrość i jako działalność charytatywna dla innych. Mam nadzieję, że to wideo wniosło coś w Twoje życie. Jeżeli tak, nie zapomnij o łapce w górę, o subskrypcji i zapraszam Cię także do naszego sklepu na stronie masteryourlife.pl, gdzie znajdziesz moje książki, a także codziennik do własnej pracy w celu dokonania codziennych zmian, które sprawią, że Twoje życie będzie łatwiejsze i przyjemniejsze, a także bardziej satysfakcjonujące. Mam nadzieję, że ten film Ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał, a jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym Facebooku oraz na Instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!